Witam serdecznie na pierwszym devlogu. Ja jestem Killerek i zaraz przedstawię kilka informacji na temat nadchodzącego serwera Hope Hold On Pain Ends. Wybraliśmy mapę Livonii, ponieważ uważamy, że mapa ma świetny klimat do rozgrywki roleplay. Chyba już każdy znudził się grając na mapie Czarnorusi. Dodatkowo na mapie powstało kilka miejsc zbudowanych przez nas, czy to lokalizacje, gdzie przybywać będą frakcje, czy miejsca związane z lore serwera. Na serwerze będą 3 oficjalne frakcje związane z lore serwera. Każda z tych frakcji będzie miała swój określony cel i zadania. Przed startem serwera udostępnimy rekrutację do danych frakcji i będzie to jedyna rekrutacja, jaka będzie prowadzona OOC. Po starcie serwera jedyną możliwością dołączenia do frakcji będzie tylko drogą IC. Frakcje będą posiadać swoje przywileje, ale i obowiązki, więc myślę, że jest to ciekawa propozycja dla osób, które lubią grać w grupie i czuć jakiś konkretny cel swojego działania. Na mapie znajdować się będą tak zwane bezpieczne przystanie, w których to ochronę będą zapewniać właśnie frakcje. W tych miejscach również będzie można spotkać tradera. Na mapie będzie można znaleźć ich kilka, a asortyment każdego z nich będzie się trochę różnił. I może to zabrzmieć trochę kontrowersyjnie, ale również będą istnieć bankomaty, gdzie część swojej gotówki będzie można zabezpieczyć. Głównym celem takiego zabiegu jest zmniejszenie kary, jaką gracz otrzymuje po śmierci, czyli utrata wszystkiego, co się posiadało i start od zera. Dzięki temu każdy będzie mógł troszkę ułatwić swój nowy start, dopóki nie będzie posiadał swojego własnego schronienia. I teraz jest odpowiedni moment, żeby przedstawić wam pewien innowacyjny pomysł, który znajdzie się na naszym serwerze. Odkąd pamiętam, zawsze tematem kontrowersyjnym była amnezja po śmierci postaci. Problem wynikał z wykorzystywania tego punktu regulaminu przez bandytów, aby ofiary nie pamiętały, kto był ich oprawcą. Całkowite jednak usunięcie amnezji też nie było dobrym wyborem z różnych powodów. U nas na serwerze podczas tak zwanego dead screena będzie widniała informacja, czy nasza postać otrzyma amnezję, czy będzie pamiętać wydarzenia. W takim przypadku oprawca nie ma pewności, czy ofiara będzie pamiętać, czy nie. Gracz również będzie musiał liczyć się z tym, że jeżeli zginie, to może mieć amnezję, a nie musi. Myślę, że na dzisiaj tyle wystarczy. Wkrótce podamy kilka kolejnych informacji. Dzięki.